Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj ponownie marka Strong, ponownie Android Boxy, ponieważ pod wieloma filmami w komentarzach czy też w wiadomościach prywatnych pytacie mnie o wiele kwestii związanych właśnie z tymi produktami. Android Boxy to są świetne urządzenia, które pozwalają przedłużyć życie niejednego telewizora, a Strong wie jak je robić, bo robi naprawdę bardzo fajne sprzęty, które wielokrotnie Wam polecałem. Dzisiaj jedne z dwóch, powiedziałbym, podstawowych modeli w portfolio, czy głównych modeli nawet, w portfolio Stronga, a mianowicie porównanie Stronga Lip S3 od modelu Lip, czy z modelem Lip S3 Plus. Czym te modele się różnią i który model powinniście wybrać? Nie przedłużając, zapraszam Was do wideo. Główna różnica, jaka rzuca się w oczy już na wstępie, to oczywiście różnice kolorystyczne. Model z plusem jest biały, model zwykły jest w tradycyjnej czarnej kolorystyce. Jeżeli chodzi o opakowania, tutaj różnic dużych nie ma. Strong raczej pozostaje przy tej samej bardzo eleganckiej i bardzo ekologicznej, brawo producent, kolorystyce i tekturze, bo są to tekturowe opakowania, więc może ja będę starał się jednocześnie je dla Was otwierać i pokazywać, co mamy. W obu modelach mamy w środku takie pudełeczka. Przypominam, po prawej model zwykły, po lewej S3 Plus. W zasadzie po otwarciu oczywiście dostajemy papierologię. Ja te modele już tutaj kiedyś testowałem, więc tutaj Wam podlinkuję jeden model S3, dlatego on też ma nieco inaczej poukładane elementy. Podlinkuję Wam też drugi model S3 Plus, tutaj też pełna recenzja tego modelu. I tutaj mamy, słuchajcie, pudełka. Wersja 3 Plus jest nieco lżejsza, ale nie jest to znacząca różnica. Jeżeli chodzi o design, to mamy model nowszy z plusem, jest nieco wyższy, nieco większy, ale nie jest to jakaś bardzo duża różnica. Jest bardziej kanciasty, to jest istotne. Jeżeli chodzi o porty, to jak najbardziej są takie same. Mamy cyfrowe złącze SPDIF, HDMI, LANa ethernetowego niestety tylko 10.100, ale do tych zastosowań jak najbardziej wystarczy, nawet jeżeli będziemy odtwarzać 4K obraz, bo oba urządzenia oczywiście wspierają 4K w 60 klatkach. Mamy też porty zasilania 12W, 12V 1A, natomiast oba urządzenia pobierają tylko około 7W. Jest tutaj duża rezerwa na zasilaczu. Mamy USB 5V, pół ampera, jeżeli dobrze kojarzę, czyli w zasadzie USB 2.0. Mamy też frontową stronę i tutaj nie pamiętam, powiem szczerze, czy S3 ma, zaraz to sprawdzimy, zresztą ma jakąś diodę, czy też nie, na pewno S3 Plus taką diodę posiada. Natomiast jeżeli chodzi o budowę, to w zasadzie powiedziałbym, że różnią się kolorem, tak naprawdę, bo z łączami na pewno nie. Mamy tutaj tablicę modelu S3, wsparcie dla oczywiście Hertz Advance, Dolby Vision, Dolby Atmos i to samo jeżeli chodzi o model 3 Plus, więc tutaj też różnic nie będzie w zasadzie żadnych. Przechodząc do zawartości opakowania, co otrzymujemy w zestawie. W obu wypadkach otrzymujemy kabel HDMI, brawo producent. Mamy kabelek, słuchajcie, czarny do modelu S3 i biały oczywiście do S3 Plus. Biały jest też zasilacz, więc brawo producent za zapewnienie spójnej kolorystyki. I mamy też, słuchajcie, zasilacze. No może nie rozpakowując, oba będą 7W, to znaczy 12W, ale urządzenia będą pobierać 7W. Tak, mamy tutaj 12W i mamy tutaj również 12W, ale
ale oba urządzenia tych 12 W nigdy nie pobiorą. Typowy pobór mocy to około 7 W w obu przypadkach. W obu wypadkach producent też zapewnia baterię, więc brawo dla producenta. W zasadzie w opakowaniu otrzymujemy wszystko, co potrzebujemy. Mamy kabelki HDMI, mamy zasilacze, mamy również baterie do pilotów. No i w końcu same piloty. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ich wygląd, tutaj tak naprawdę mamy pierwszą większą różnicę, bo pilot do S3 jest mniejszy, aczkolwiek oba są tak samo, myślę, że wygodne. Pilot do S3 ma klasyczne klawisze androidowe, Android TV. Mamy YouTube'a, Netflixa, Disneya i Prime Video. Mamy kanał w górę i kanał w dół, ciszej, głośniej, wyciszenie, klawisz domowy. Mamy też klawisz, to jest chyba klawisz telewizyjny, natomiast i powrotu. 5-kierunkowy klawisz sterujący, asystent głosowy, ustawienia i tutaj mamy włącznik i powrót. Natomiast w przypadku wersji z plusem jest jeszcze ten obszar tutaj, czyli klawisze numeryczne i klawisze programowalne. To jest jedyna różnica, więc ten jest większy, ten jest mniejszy, ale poza sekcją numeryczną to w zasadzie też się znacząco nie różnią. Jeżeli chodzi o różnice wewnętrzne, to tutaj też oba mają tego samego Cortexa. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to chipset Amlogica S9005Y4, 4-rdzeniowa jednostka w technologii czy w generacji A35, rozpędzające się do 2 GHz, w zupełności wystarczające do obsługi 4K. Obie mają też 16 GB pamięci wewnętrznej. Niestety jest to pamięć eMMC, czyli starszej generacji, natomiast wszystkie Android Boxy jej używają, więc tutaj nie powinno mieć to większego znaczenia. 2 GB pamięci RAM w zupełności wystarczające do obsługi Android Boxa. Z pudełka oba boxy wychodziły z Androidem 11, oczywiście upgrade'owalne do wyższych wersji. Jeżeli chodzi o wsparcie producenta, to jak najbardziej producent takie wsparcie zapewnia. Moi drodzy, jeżeli chodzi o te oba urządzenia, to samego menu nie będę Wam pokazywał. Odeślę Was do filmów poniżej w komentarzach i na końcu tego filmu, tam w pełnych recenzjach możecie zobaczyć również, jakie jest menu startowe, menu tych urządzeń. Ono jest naprawdę zbliżone i w miarę update'ów może nieco się zmieniać. Wracając do głównej kwestii tego wideo, który z tych boxów jest lepszy, który się czymś wyróżnia. Według mnie tak naprawdę, jeżeli będziecie stali przed takim wyborem, to którykolwiek z tych boxów wybierzecie, będziecie na pewno zadowoleni. Tak naprawdę wybór sprowadza się do kolorystyki. Podsumowując kwestię różnic pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, to oba mogę oczywiście jak najbardziej polecić. Oba będą zapewniały zbliżoną wydajność z uwagi na to, że sprzętowo są to praktycznie te same sprzęty. Tak naprawdę więc stojąc przed wyborem między tymi dwoma urządzeniami, wybieramy wersję kolorystyczną, bo jeżeli pasuje Wam bardziej klasyczna czerń, to wybierzecie model LIP S3, natomiast jeżeli macie bardziej biały design albo chcielibyście, żeby to urządzenie było białe, bo Wam będzie na przykład bardziej pasować do szafki czy do telewizora, to wybierzecie model biały. Ja na przykład ten model używam w przypadku białego monitora i bardzo fajnie się komponuje, natomiast ten model bardziej komponuje się, nie wyróżnia się na tle czarnych mebli czy też czarnego telewizora. Dajcie znać w komentarzach poniżej, który Wy byście z tych modeli wybrali, który design bardziej Wam odpowiada. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze zestawię Wam tutaj kilka innych ciekawych modeli Stronga.